Siemano, siemandero, witam wszystkich bardzo serdecznie z trochę innego miejsca niż fogownia. Jeżeli pamiętacie wywiad z Robertem Przedpełskim o różnych ciekawych, fajnych gitarkach sprzed wielu lat i jego kolekcji oraz późniejszą naszą rozmowę w Vibe Roomie, którą przeprowadził ze mną, no to obiecaliśmy Wam wtedy, że pojawi się na kanale taka seria raz na miesiąc, ale jak jeszcze będziecie uważni, to dowiecie się, gdzie można również znaleźć podobne materiały uzupełniające. Taka seria, która przedstawi troszeczkę właśnie instrumentów Roberta. Robert ma poważną kolekcję, a ta kolekcja i ogólnie mania gitarowa i ogólnie pasja nawet, a może nie mania gitarowa, doprowadziła go do tego, że zbudował takie miejsce, które nazywa się właśnie Vibe Room. Vibe Room jest połączone z wypożyczalnią sprzętu vibe.pl. Linki oczywiście macie w opisie. I jest to takie przedsięwzięcie, które wypożycza instrumenty. Co prawda, te instrumenty oczywiście z Roberta kolekcji nie są absolutnie do wypożyczenia, ale wiele innych można sobie spokojnie wypożyczyć. Natomiast skoro obiecał, to mnie wypożyczył razem z miejscem, bo ja jestem dzisiaj właśnie w siedzibie firmy Vibe, kilka tych gitar. Na razie nagrałem 5. Nagrałem 5 i pierwszą, którą chciałem Wam przedstawić, jest instrument Les Paul Custom. Les Paul Custom od Gibsona. Wyprodukowany w 1973 roku, czyli tak naprawdę jest to niechlubna seria gitar robionych przez Norlina. Tych gitar, które uważane są za jedne z najgorszych Gibsonów, jakie kiedykolwiek powstawały. Rzeczywiście wtedy dużo zmian w Gibsonach się pojawiało, ale instrument, który sobie dzisiaj oglądacie i dzisiaj go sobie omawiamy, ja trochę na nim będę brzdękolił, jest to instrument, który jest nawiązaniem do Les Paula Customa z 1954 roku. Jak widzicie, wyróżnia się on chociażby takimi bardzo oldschoolowymi pre-P90 pick-upami, które rzeczywiście w takim Les Paul Customie były. Co prawda tutaj już jest normalna P90, ale tutaj mamy takiego jeszcze przedwojennej konstrukcji, chyba z tego co kojarzę, poprawcie mnie jeżeli się mylę, pick-upa typu single coil, który właśnie był w takim 54 roczniku. To jest tak zwane reissue. Reissue teraz również Gibson oczywiście robi z nowych serii. Wiecie, te R8, R9, R0, R7 i tak dalej, które nawiązują również do tych lat pięknego rozwoju Gibsona i początków, ale nie była to pierwsza taka seria, no bo właśnie era Norlina również czerpała z dorobku, chociaż tak naprawdę nie wiem, na ile ta gitara jest dokładnie identyczna. No bo generalnie Norliny miały kanapeczkę. Tutaj kanapeczki nie ma, czyli wydaje się, że ten kawał tego drewna jest jeden. Jak mówię, jest całkiem spoko nawiązanie, jeżeli chodzi o te pick-upy. Tak naprawdę wygląda to rzeczywiście, ja chyba w życiu raz może widziałem na jakichś targach gdzieś takiego prawdziwego Gibsona, wygląda to rzeczywiście prawdziwie i rzeczywiście jak się patrzyło nawet na przykład na jakieś książki, jak się patrzyło gdzieś na wiecie, jakieś publikacje, no to tutaj rzeczywiście wszystko wydaje się zgadzać, czyli mamy binding z tyłu normalnie, tak jak w customach powinno być. Mamy binding z przodu, tak jak w customach również powinno być. Oczywiście złoty osprzęt, złoty osprzęt przez lata się przepięknie zmatowił, przepięknie się zestarzał. To też trzeba powiedzieć. Tutaj również złote klucze, duży ten diament. Diament jest z masy perłowej, normalnie Les Paul Custom napisane na główce. Binding również przez cały tutaj gryf. Binding przez cały gryf. Markery oczywiście dokładnie takie, jakie w customie powinny się znajdować. Chyba też troszeczkę większa główka, czyli też tak jak to w customie, ale już na przykład jak sobie popatrzymy na klucze, no to klucze w tym instrumencie nie są chyba takie, jakie robili w 1954 roku. Raczej bym się skłaniał ku temu, że są to rzeczywiście klucze po prostu charakterystyczne właśnie dla Norlin ery, więc być może, chociaż też mnie oczywiście tutaj poprawcie, to jest jeden z tych takich elementów,
który powoduje, że można tą gitarę na przykład odróżnić, czyli jak ktoś się, wiecie, gra na koncercie i się do Was odwróci, to już wiecie o tym, że on ma Norlin Erę. LE 89 68 93 Made in US of A. I też jak sobie tutaj patrzę, to tak bardzo specyficznie jest pod światło na tej główce rozłożone linie takie, nie wiem, czy to zobaczycie tutaj, nie wiem, czy to się dało chwycić w kamerze, ale bardzo, bardzo są, specyficzne takie linie w koło numeru. Tutaj dzisiaj teraz będzie rozjaśniało, jest taka linia, czyli wygląda to trochę tak, jakby ta główka była, nie tylko miała te doklejki takie z boczku, bo rzeczywiście one tutaj są, ale jakby jeszcze miała taką, chociaż może to jest jakaś ryska, teraz mi się też tak wydaje, bo to nie jest takie równe. Czekajcie, przyjrzę się temu jeszcze raz. No nie, to jest akurat ryska, więc ma normalne dwie doklejki, przepraszam, normalne dwie doklejki na główce, klasycznie zawsze Gibson to stosował. Generalnie z customami jest tak, że niektóre osoby twierdzą, że to są gitary, które są do innych zadań. Rafatu z Brooklyna na przykład tak używa customa do innych zadań niż na przykład standarda i że te gitary to nie jest tylko i wyłącznie tak, że one się różnią wyglądem i że one się różnią tylko i wyłącznie tymi wszystkimi takimi detalami wykończeniowymi. No ja nie wiem, czy to tak jest. nie wiem, czy to tak jest, ale powiem Wam, że jest to chyba drugi custom, na którym gram, taki stary, oldschoolowy, pradawny, no bo kiedyś grałem na takim customie u takiego dziadka, od którego kupowałem gitary w Londynie. Pewnie Wam już tą historię opowiadałem o tym dziadku wielokrotnie. No i tam mnie urzekł ten custom tym, że była to gitara bardzo, bardzo wygodna. W customach rzeczywiście da się ustawić bardzo niziutką, bardzo fajną akcję strun. W customach rzeczywiście jest tak, że one się wydają być takie trochę bardziej sportowe niż zwykłe, normalne standardy. To jest taka delikatna różnica, bo tak naprawdę standarda mam trochę nowszego oczywiście, ale też dało mi się ładnie go ustawić na niską akcję strun i też bez żadnego problemu można było to w ten sposób właśnie zrobić, żeby ta gitara była wygodna. Natomiast no, rzeczywiście jest taki vibe, nie wiem, czy ta podstrunnica, vibe właśnie, nie wiem, czy to ta podstrunnica, która jest troszeczkę chyba szersza, to robi. No robi ta gitara takie wrażenie troszeczkę bardziej sportowe od normalnego standarda. Jeżeli mieliście do czynienia oczywiście z takimi instrumentami, jeżeli macie porównanie customa ze standardem, zapraszam do tego, żebyście udzielili mi również porady w komentarzach. Poproszę łapkę w górę, poproszę subskrypcję, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie i oczywiście komentarze. Dziękuję oczywiście za to, że wspomagacie mnie przez Patronite, guzik wesprzyj i różne inne formy. Dziękuję bardzo, że oglądacie filmiki. Mahoniowy gryf wklejany w mahoniowy korpus z mahoniowym topem, czyli nie mamy klonowego topu. Oczywiście podstrunnica jest tutaj hebanowa, jak już wspomniałem wcześniej, masa perłowa na markerach. Najprawdopodobniej kościane siodło, albo po prostu no, wygląda raczej jak kościane. Zwróćcie uwagę też, jak Gibson nacina delikatnie te siodełka i czekajcie, jak Gibson delikatnie nacina te siodełka i jak mało struny tak naprawdę siedzi w środku takiego siodła. To jest charakterystyczne ogólnie dla Gibsona, że właśnie oni się w ten sposób starają. Tak jak powiedziałem, to jest reissue z 54 roku. Tak samo ciężkie do dostania jak prawdziwe 54 roczniki. Oczywiście teraz są również takie reissue i też takie gitary można kupić. No ta jest naznaczona konkretnym zębem czasu. No i teraz tak, czy ta gitara urwała mi tyłek? Czy w ogóle te 5 gitar, które dzisiaj dla Was nagrałem tutaj, które się pojawią przez najbliższe 5 miesięcy, urwały mi tyłek? Nie wszystkie. Nie wszystkie zrobiły na mnie takie wrażenie, jak wydawało mi się, że one mogą to wrażenie zrobić. I nie we wszystkich z nich odkryłem coś, co spowodowało, że chciałbym je sobie na przykład zachować. Ale ta obok zupełnie innego instrumentu, o którym się dowiecie z tych odcinków, no jednak zrobiła na mnie konkretne wrażenie i ta jednak spowodowała, że kurczę stwierdziłem, dobra, Norlin Era, Norlin Erą, cokolwiek by nie mówić o tych instrumentach, to tutaj jest kawał dobrego brzmienia i tutaj jest kawał dobrego wiosła.
Z racji na to, że nagrania są dzisiaj partyzanckie i że ten odcinek jest taki troszeczkę inny, no to te nagrania też będą na samym końcu, nie przemieszuję. Popatrzcie sobie jeszcze na to po prostu, jak ten instrument przez chwileczkę wygląda. Zwróćcie sobie uwagę na te wszystkie różnego rodzaju detale, no bo jest to na pewno, mam nadzieję, dla wszystkich nie lada gratka, że taki instrument właśnie się na kanale pojawił. A no, lubimy na gitary patrzeć przecież również, nie tylko na niej grać. No, ja uwielbiam na gitary właśnie patrzeć i uwielbiam też je Wam pokazywać po prostu, więc w totalnych takich tutaj już zbliżeniach, nie trzęsie się nic, bo jest na statywie, ewentualnie ja się trzęsę z tą gitarą. Oglądacie sobie takiego właśnie customa. Zwróćcie uwagę na ten pick-up, który jest bardzo, bardzo specyficzną konstrukcją. No i rzeczywiście gra bardzo specyficznie. Rzeczywiście to ciepło tutaj jest, bo P90 jako taka to wcale nie jest takim jakimś ciepłym, no jest takim tłustszym singlem, ale czy jest ciepło brzmiącym singlem, no to bym tak nie powiedział. Natomiast ten old school ma w sobie takie coś, no jest śpiewny, tak? Jest bardzo, bardzo śpiewny, jest bardzo, bardzo taki dynamiczny. Ta P90 tutaj pod mostkiem oczywiście też. Przepięknie ta gitara gra w połączeniu dwóch przetworników. Bardzo fajnie się to zgaduje. No jak się też domyślacie, no trochę takie P90 i trochę taka oldschoolowa gitara nie jest moim klimatem, czyli metalu się tutaj nie pogra. Chociaż to Naomi dawał radę na P90 metal grać i go właściwie można powiedzieć nawet, że na swój sposób stworzył. Robert, zauważyłem, że przewleka w ten sposób struny. Jakbyście się pytali, dlaczego tak się przewleka struny, ogranicza się kąt, można wkręcić bardziej strunociąg, ogranicza się kąt tutaj natarcia na mostek, jeżeli sobie ten mostek po prostu troszeczkę chcemy dać wyżej, a tutaj jest on tak całkiem wysoko. Wynika to oczywiście z konstrukcji tego instrumentu, tak jak powiedziałem, jest całkiem nieźle ustawiony i bardzo, bardzo nisko. Chociaż spodziewałem się w nim troszeczkę szerszych progów. Wszystkie nagrania nagrane są, teraz je usłyszycie, już kto wytrzyma, to wytrzyma. Wszystkie nagrania nagrane są na wzmacniaczu Gibson Falcon, odnoszącym się do epoki pierwszych Gibsonów wzmacniaczowych. Wykorzystałem również przester od Joyo US Dream, którym kręcę od mało gainu do dużo gainu, oraz będą nagrania, które są zrobione na jednej symulacji na Tonexie. Jest to, z tego co pamiętam, symulacja chyba Friedmana. Tak mi się wydaje, że jest to symulacja Friedmana i to już jest nagrane liniowo. Przełączam się na kamerę Zoom Q8, bo jest ona moim rejestratorem, moim przenośnym studiem, więc jakbyście troszeczkę widzieli rybiego oczka, to się nie przejmujcie rybim oczkiem. Gitara jest całkowicie oczywiście prosta. Jak się dowiedzieć również o tych instrumentach, historii na temat customów, zapraszam na kanał vibe.pl. Link jest oczywiście też w opisie odcinka, bo tam również na temat tych gitar i trochę na temat ich historii opowiadam, chociaż akurat nagrania muzyczne mogą się zdublować, ale będę gadał o innych rzeczach.
jak zwykle oczywiście dziękuję wszystkim tym, którzy wspierają mnie poprzez Patronite'a. Jesteście niezmierną siłą dla tego kanału i tak naprawdę pewnie bez was to wszystko, co tutaj się dzieje dookoła, by się nigdy nie stało w takiej formie. No i zmieniliście filmiki o gitarach w moją pracę. W tym momencie utrzymujecie to miejsce w całości. Jestem za to mega, mega wdzięczny. Jesteście trampoliną, jeżeli chodzi o ten kanał. Absolutny sztos. Jak zwykle co miesiąc zabawa patronite'owa. W zabawie patronite'owej jest taka oto śmieszna gitarka Harley Benton jako nagroda numer 1, a nagrodą numer 2 jest taki zestaw marszałowski z jackami. To jest generalnie takie na klucze do powieszenia w domu, żeby sobie klucze wisiały i żebyście nigdy tych kluczy nie zgubili. Więc są dwie nagrody, bo była zamułka. Jeżeli chodzi o wszystkie zaległe wysyłki, nie bójcie się, wszystko jest na listach, wszystko zostanie wysłane. Po prostu czekam na odpowiedni moment, żeby zacząć to robić. W końcu ten moment nastąpi. Bardzo wam dziękuję za wszystko, co dla kanału robicie i bardzo wam dziękuję za cierpliwość. Nic nikomu nie zginie. Nigdy nie zginęło i nigdy nie zginie. Dziękuję jeszcze raz, trzymajcie się. Oczywiście popierdzieliłem coś z tymi pick-upami, bo ten pick-up Setlover wymyślił do tego modelu. On rzeczywiście wygląda jak te starsze przetworniki wcześniejsze dla Gibsona niż na przykład sama P90, ale no w momencie, kiedy ta gitara powstała w 1954 roku, to Setlover wymyślił taki oto przetwornik właśnie. Później oczywiście wymyślił humbuckera i taki Les Paul Custom był wyposażony w humbuckera. On nazywa się również Fretless Wonder, dlatego to się mówi o tym, że one są do czegoś troszeczkę innego, bo te progi tutaj były niższe i progi były trochę szersze niż w standardach, więc to jest też ta różnica, gdzie ludzie mówią, że to jest być może do innych rzeczy i być może też właśnie dlatego, a nawet na pewno dlatego, no te instrumenty wydają się być szybsze i łatwiej jest na nich grać właśnie takie szybkie przebiegi, ale jak mówię, ja nawet ze swoim standardem nigdy nie miałem problemu, żeby ustawić niską akcję strun i ogólnie Gibsony są takimi instrumentami, w których z reguły jest bardzo łatwo ustawić niską akcję strun, więc taka moja pomyłeczka, jeżeli chodzi o ten pick-up. Dziękuję za każdą łapkę w górę zostawioną pod odcinkiem. Bardzo namawiam wszystkich, którzy nie subskrybują kanału, do tego, żeby subskrybowali i dzwoneczkowali. Wtedy będziecie na bieżąco z tym, co tutaj się dzieje. Dziękuję za każdy miły komentarz pod odcinkiem również i za każdą formę zaangażowania. Najbardziej dziękuję tym, którzy przez ostatnie 10 lat obejrzeli wszystkie odcinki, albo przynajmniej większość. Jesteście mega. Co jest ciekawe, Robert również posiada oryginalny case do tego instrumentu. Proszę bardzo, 1973 Gibson Les Paul Custom Reissue 54. Tutaj ma to opisane w bardzo ładny sposób. Ten case, no śmialiśmy się, że nie jest najlepszych lotów. Rzeczywiście w Norlinie księgowi bardzo poważnie ingerowali w produkcję. No i jeżeli spodziewacie się takiego pięknego case'u, jak na przykład teraz są dodawane do Gibsonów, bo rzeczywiście teraz case'y do Gibsonów są rewelacyjne, no to tutaj raczej jest bieda.
Tutaj raczej jest bieda. Fioletowe takie wyściełanie. Kurczę, nie umiem tego złapać koloru. Czekajcie, o tak. Takie fioletowe, ciemnofioletowe, taki plusz, ale marny. Bardzo, bardzo cieniutki, więc czuć to drewno. Mało zabezpieczeń tak naprawdę. Dwie takie gąbeczki. Tutaj trzeba sobie dodatkowo dokładać gąbeczkę, żeby się nie złamała główka. Kieszonka, no wiadomo, no to już ma swoje lata też. 51 lat, ale kieszonka też się rozleciała. Przypomina mi ten case, takie case'y, które na przykład do japońskich instrumentów były dodawane. No jest to słabizna. No generalnie, tak jak powiedziałem, no ten Norlin Era nie był uważany za najlepszą epokę w produkcji Gibsona. Teraz już nagrania na Tonexie. A potem deska, końcówka samochodowa. Dziękuję wszystkim za wspieranie kanału jeszcze raz. Namawiam do wspierania. Zawsze jest jakaś nagroda, w tym miesiącu też jest nagroda w zabawie patronite'owej, więc ja bardzo, nawet dwie są w tym miesiącu, więc ja bardzo dziękuję wszystkim, którzy wspierają. Zaraz zamawiam naklejki, kostki, zaraz wszystko się będzie działo, zaraz wyślę wszystkie zaległe nagrody, wszystkie zaległe rzeczy, wszystkie zaległe fanty. Wszystko w tym roku do Was wyjdzie. Mało czasu, krótka bomba, mało czasu, więc dziękuję tym bardziej, że macie czas, żeby ten kanał oglądać i żeby tutaj być. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek był ciekawy. No mnie zainteresował, chociaż mówię, no nie wszystkie te gitary urwały mi tyłek, więc zapraszam na kolejne. Fiat Palio Weekend to jest to. Kurczę, to już youngtimer pełną gębą niespotykany na polskich drogach. Kiedyś pewnie trochę bardziej popularny. Fajna rzecz. Jeśli ktoś tym jeździ, to ma u mnie wielki szacun. Kurde, Palio
Palio Weekend się uchował. Nawet w ładnym stanie, nie widać jakoś specjalnie nigdzie rdzy, ani nic. Bagar duży, teraz znaleźć samochód z dużym bagażnikiem, nawet jak jest kombi, to trzeba się dobrze postarać. A tutaj kurde jest, no patrzcie jaka jest za kołem, za siedzeniem, jaka jest dupa. Gitara może nawet by weszła w długość, w Daci wchodzi. Fajne. Palio Weekend na propsie. Nie wiem, czy jeszcze tutaj się gdzieś coś ciekawego uchowało. Jak tak patrzę, to chyba to Palio jest najlepsze.